dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i widzę się z Wami w sobotni wieczór. Mamy jutro Dzień Ojca, więc myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zahaczyć też o ten temat. Aczkolwiek myślę, że tak prześliznę się po nim bardzo uniwersalnie, bo karteczka, jaką sobie gdzieś w głowie wymyśliłam, jaki mam na nią plan, jest taka, można powiedzieć, bardziej uniwersalna, ale z takim surowszym stylu, jeżeli tak mogę to nazwać. Kochani, dziękuję, że jesteście, cieszę się bardzo. My jesteśmy już po 2 dniach naszego Scrablata, robimy sobie taką małą przerwę na Dzień Ojca i też tak płynnie przechodzimy do tworzenia na zamkniętej grupie już dla posiadaczy boxa pozostałych projektów. Za nami 3 kartki, pudełeczko Hektagon, a teraz będziemy tworzyć całą resztę cudowności już na grupie zamkniętej. No cóż mogę powiedzieć, ja pokażę, co przygotowałam, postaram się jak najwyraźniej mówić, choć to gardło jeszcze takie, wiecie, jest niepewne. Pierwszą z rzeczy, którą chciałabym Wam pokazać i którą już też używałam, to jest wosk z Pen Artu w kolorze złotym. Czy go użyję? Zobaczymy, bo chciałam go użyć na rameczkę, ale wiecie jak to jest. Mam wodę, bo będziemy też, słuchajcie, rozcieńczać sobie tutaj akwarelową farbkę. To jest farbka mojego autorstwa, to są moje farbki Blue Gold, taki kolor, odcień właśnie złota, taki ciemniejszy troszeczkę, jest pędzelek oczywiście. Tutaj jest, słuchajcie, płytka do embossingu. Ja tej płytki użyłam do wytworzenia sobie tutaj takiego tła. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak to wygląda. Ja troszeczkę mam warunki nagrywania utrudnione, ponieważ mamy remont na zewnątrz domu i mam pozasłaniane troszkę okna, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Są tu powycinane elementy, wiecie, kwiatuszki, mamy bazę kraftową, mamy podbicie złote, jest tu już wszystko podocinane. Ja też nie chciałam bardzo mocno filmu przedłużać, też tego głosu jeszcze tak bardzo nie nadwrężać. A tworzyć będziemy z kolekcji Happy Time od Alchemy of Arts. To jest taka kolekcja, można by powiedzieć, typowo bardzo dziecięca, ale zobaczcie, ten arkusz wykorzystałam tutaj, on jest, zresztą go tutaj wyjmuję, taki, on z tej strony taki, a tu te pasy. Idealnie mi się to tutaj zgrało. Jedyną rzecz, którą sobie troszeczkę zawaliłam, bo nie dociąłam sobie papierów do środka, ale to myślę, że nie będzie jakimś większym problemem. Zrobię to sobie potem na spokojnie. Najważniejsza przecież górna część. Jeszcze sięgnę sobie po, słuchajcie, tutaj pędzelek, znaczy wiecie, gąbeczkę i po tusz. O tym też troszeczkę zapomniałam, ale już jest. Bo chciałabym sobie troszeczkę przyciemnić te elementy. One trochę są, no wiadomo, jak papier się wytnie, on z boków jest taki troszeczkę jasny, więc taka fajna na to rada i sposób, to żeby sobie tak delikatnie właśnie jakimś tuszem wycieniować. Ja mam Vintage Photo tutaj akurat pod ręką miałam, więc myślę, że nie ma jakiegoś większego znaczenia. Chodzi o taki fajny jakiś brązowawy kolor, który akurat tutaj fajnie zgra mi się z tą moją kraftową bazą. Jak są takie białe, niewycięte elementy, jak sobie lekko przycieniujemy, to one też troszkę się tak nam dostosują do otoczenia, jeżeli mogę tak to nazwać, czyli przybiorą taką kolorystykę właśnie tego naszego kraftu. Cieniowanie krawędzi bardzo fajnie się sprawdza właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy troszeczkę tutaj, wiecie, takiego kontrastowego koloru. No, najczęściej jest to kolor biały, kiedy elementy sobie wycinamy, ale jak już tutaj ładnie sobie przycieniujemy wszystko, to pięknie się nam to prezentować będzie i będzie po prostu tak rzucać się w oczy ten biały kolor, bo ta praca, zobaczycie, w ostateczności, sama ciekawa jestem jak wyjdzie, bo miałam taki pomysł, gdzieś sobie to tam poprzykładałam, ale sami doskonale wiecie jak to jest, kiedy coś się planuje, gdzieś tam coś się przykłada, coś tam w tej głowie jest, a potem to tak nigdy nie wiemy jak to wyjdzie do końca, ale mam nadzieję, że... Więc mogłabym chyba troszeczkę powiedzieć, że taka lekko doświadczalna kartka, ale czasem mam wrażenie, że każda, którą się tworzy, jest doświadczalna, bo nigdy nie wiem ostatecznie, co tak naprawdę tam się potworzy.
Także mamy pięknie przycieniowane i zobaczcie, jak one już tutaj taką zjednolicone są. Spójrzcie, jak ten położymy jasny. Nie wiem, czy to tak będzie dobrze widać. Te białe krawędzie, które też powstają przy wycinaniu, bo nie zawsze tak to wiadomo idealnie równo. Ale tu super wszystko poszło. Chyba się fajnie wgrałam z tym, znaczy się wtopiłam z tym nagrywaniem, bo chyba panowie już skończyli pracę i odjeżdżają, więc może nie będzie takiego harmidru. Troszkę mam utrudnione życie teraz. Ale no wiecie, jakoś sobie trzeba radzić, prawda? Tak, odjeżdżają panowie, więc fajnie. Cieszę się bardzo z tego powodu, bo wiem, że będzie cicho. Chyba. Ok, słuchajcie, teraz jeszcze listeczki. A, w ogóle listeczki, słuchajcie, listeczki nie są z Alchemii, a listeczki wycięłam z tej kolekcji. Tutaj już pokazuję, przepraszam za te odgłosy, Scrap and Me. I to jest Leaves 6. One są autorstwa Klaudii Szpunar. Bardzo fajnie mi się tutaj zgrały, ładnie tutaj były tak dopasowane. Tak mi się przynajmniej wydawało. I myślę sobie, że też krawędź tutaj przytuszujemy sobie tego arkusika. Ja tak specjalnie wycięłam, słuchajcie, tę część, która nie zawiera tu, bo tam te paseczki jeszcze są też w kolorze różowym. Przechodzi taki pasek. A ja tu skupiłam się na tym, wiecie, w ten sposób, żeby tak wyciągnąć stąd bardziej ten beżowy i ten, no żeby jak już musi być, bo one tak przechodziły jeden przez drugi, no to raczej ten niebiesiutki, więc myślę, że o, mamy to. Troszkę się naśmieciło, ale już sobie to tu ścieramy. No i kolejną rzecz, słuchajcie, jaką też posiadam, to jest rameczka. Ta rameczka była... Ja już nie pamiętam, słuchajcie, czy ona była w paczuszce z gratisami przy zamówieniu z Zielonych Kotów. Oj, przepraszam, będę świecić. Naprawdę, no pamięć moja jest bardzo zawodna, bo akurat nie pamiętam, gdzie tę rameczkę dorwałam. I jedna rzecz, którą mogłabym sobie już teraz tutaj spróbować zrobić, to wyjąć troszeczkę tej złotej farby i sprawdzić, czy ona mi się fajnie tutaj sprawdzi też na tej ramie. Oj, zwróciłam sobie na rameczce. A, ładnie zostawię. Słuchajcie, ja to już biorę ręczniczek i zaraz sobie to zetrę płynem, bo wiecie, jak to jest z tymi tego typu zabrudzeniami. Lepiej wyczyścić sobie. O, zobaczcie, wosk z Pęd Artu, ale tutaj wam zaraz pokażę zastosowanie mojego ulubionego płynu. Sekundka. Dobra, słuchajcie, znamy to wszyscy, że jak czegoś potrzebujemy pokazać, to nie możemy tego znaleźć, zwłaszcza jak się zrobiło porządki w pracowni, które właśnie ja dzisiaj poczyniłam. Więc zmyłam to sifem. No, przepraszam was bardzo. To jest taki płyn chyba do masek, tak mi się wydaje. No też chyba jest z Pęd Artu. Już drugą butelkę używam, nie wiem gdzie go posiałam. Teraz już sobie rozłożę ręczniczek. No, wiecie, czasem to jest, że przy pracy się coś pobrudzi. A ja chciałam nic innego, jak troszkę tę rameczkę taką zrobić. O, wiecie co, ładnie to wygląda. Takie... Nie wiem, to się pewnie jakoś nazywa. Takie surowe drewienko. Nie wiem, czy to HDF-ka, ale HDF-ka to ma taką jedną powierzchnię gładką trochę, a może jest jakby na odwrót. No, wiecie, co by nie było, ktoś na pewno będzie wiedział z was. Wygląda bardzo ładnie. Fajnie sobie ją tu tak podkręcimy. Ładnie się to błyszczy. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale naprawdę ładnie wygląda. Rameczka gotowa. I zastanawiałam się też nad tymi elementami, ale najpierw zrobimy sobie to tutaj, gdzie nie widać. Chociaż tych elementów... O, trochę za mocno nacisnęłam. Tego i tak nie widać, bo tu przykryjemy sobie maską. Słuchajcie, wygląda to ładnie, ale tak wydaje mi się, że wyglądałoby to ładnie, gdyby to było wierzchnią częścią. Natomiast jeżeli wiem, że to będzie pod spodem, to już to chyba nie ma znaczenia, bo ja jeszcze będę tam miała, jak to się nazywa, ale wygląda ładnie, słuchajcie, takie wyembosowano przez tą maskę.
i tu ścieram, żeby nie ubrudzić. Będę tak przyszłościowo robiła właśnie taką kartkę, której bazą byłaby ta górna część. To by była góra. Rozglądam się. Ja mam chusteczki nawilżające. Nie no, słuchajcie, ja zaczynam dochodzić do wniosku, że robienie porządków nie jest wcale takie dobre. Mamy tę bazę i tak jak mówię, nie będę jej przyklejała. Nasza baza kartkowa ma 14 na 14 cm. To sobie docięłam tam 13,8 na 13,8, bo to jest ta góra. Tak jak mówiłam, zagapiłam się, nie docięłam sobie tutaj do środka do oklejenia, ale no wiecie, to już no nic nie szkodzi, nie będę teraz Wam tutaj zabierała czasu. Się rozglądam za moim gładziczkiem. Nic tu nie ma, słuchajcie. Człowiek się zebrał po chorobie za porządki i tak się to skończyło. I teraz ja sobie nałożę to na górną część tej mojej bazy, czyli to będzie tak jakbym przetłoczyła sobie tę kartkę, ale było to trudne, ponieważ ta moja płytka jest taka prostokątna i tu musiałam troszeczkę pokombinować i łatwiej było, wiecie, z takim kombinować panelem, a nie z całą kartą. No wiecie co, no ładnie to wygląda, ale tak myślę sobie, że jak ja tam mam jak to się nazywa, złoty papier lustrzany jeszcze do podbicia, to myślę, że to już nie będzie potrzebne. Nie wiem, czy ja sobie to tak niedokładnie docięłam, ale zaraz to sprawdzimy, albo troszeczkę wyrównamy. Zaraz zobaczymy. O, no chyba trochę tu zjechałam. Jeszcze sobie spojrzymy tu. A tu już jest 14, chociaż może spróbujemy w tę stronę. O, takie drobne niuansiki. Mamy, słuchajcie, tę bazę gotową, czyli jest ta górna część. Ja sobie to potem tu powyklejam w środku. Już drugi raz mi się zdarzyło zapomnieć. I teraz tę część, która będzie na tym naszym papierze lustrzanym, bo mamy tutaj papier lustrzany, ja sobie troszeczkę delikatnie tak przeradełkuję. To sobie te kwiatuszki pięknie damy na bok. Weźmiemy sobie radełko, tablicę i delikatnie na krawędziach. Nie będę tak mocno naciskała, żeby aż tak mi się to tam, wiecie, nie odginało w górę tak bardzo mocno, bo to złote podbicie ja mam wycięte o 3 mm na wysokości i na szerokości większe, żeby tylko podbić to tło ładnie. Więc nie chcę, żeby też to złoto jakoś bardzo mocno wystawało od spodu, a dzięki temu, że tak delikatnie sobie to przetłoczyłam, na pewno będzie po prostu takim dodatkowym efektem dekoracyjnym. Być może w kamerze nie będzie to tak jakoś bardzo mocno widoczne, no ale wiadomo, jak ktoś trzyma w rękach, to widać lepiej. Już sobie tutaj kleimy do papieru złotego lustrzanego. Chciałam troszeczkę taki surowy kraft przełamać właśnie tym takim błyskiem delikatnym. Czy wiecie, błysk jest mocny, bo to jest papier lustrzany złoty, ale jest tak ukryty, czyli mamy gdzieś tu tylko taki delikatne przejście. Ok. No i jedziemy sobie, słuchajcie, z taśmą 3D. To jest taśma, ona ma 3 mm wysokości. Zakupiłam ją w Craftverie. Przydałyby się tutaj nożyczki do taśmy. Nożyczki do taśmy akurat z mojego sklepiku. Ok.
troszeczkę podwyższymy sobie panel, czyli sam nasz panel będzie wyżej. Chciałam podwyższyć też rameczkę, ale tak bardzo delikatnie, ponieważ nie będzie żadnych kwiatów, wiecie, ani foamiranowych, ani materiałowych, bo będą tylko te z elementów do wycinania. Więc też chcę pokazać, jak można naprawdę bardzo, myślę, że fajnie i prosto taką kartkę przygotować. Może to troszkę taka kartka, wiecie, dla spóźnialskich. Jeżeli ktoś nie ma takiej rameczki, jak ja mam, to można zrobić po prostu taką ramkę papierową albo wyciąć sobie z wykrojnika kilka ramek, skleić je ze sobą i w tym momencie, czy mnie dobrze widać, w tym momencie robicie taką przestrzenność też, bo ramka staje się też trochę wyższa, jest też taka bardziej, taka solidniejsza, mocniejsza, bo no, sklejonych kilka ze sobą warstw też zupełnie inaczej wygląda. Słuchajcie, nie przepadam ze ściąganiem tych. Ok. Ogólnie rzecz biorąc, u mnie zawsze taki problem był z tworzeniem prostych projektów, bo ja zdecydowanie łatwiej przychodzą mi, cały czas myślę, wiecie, gdzie włożyłam ten płyn, zdecydowanie łatwiej przychodzą mi takie projekty, w których no, można poszaleć i tak, wiecie, na bogato coś potworzyć, więc też tak troszkę to takie wyzwaniowe dla mnie. Ale my się wyzwań nie boimy. Ok, i jedziemy w dół. Ja sobie może teraz tak do siebie troszeczkę odwrócę. O, zobaczcie. Mamy bazę, czyli mamy sobie fajnie ten przetłoczony. Wiecie, może w kamerze nie jest to takie bardzo widoczne, ale tu widać to fajnie. I dzięki temu, że jednak tego nie pozłociłam, bardziej się to wybija. Nie jest to takie przytłamszone, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, bo byłoby za dużo złota. Jednak no, mamy to kartkę dla faceta. Chciałam skomponować to w taki sposób, że będzie ta rameczka. Tak, i nic tutaj, żadnych, wiecie, cudowianków. Plus taka dekoracja z tych powycina. A ja myślę, że one są dwustronne. Tak, to mam teraz brudne łapki. Taka dwustronna. Sobie sięgnę po takie mam cieńsze kosteczki. One mają chyba z 2 mm i to są kostki od Scrap Boys'ów. Bo tak jak mówiłam, chcę te ramki tak, no jak to mówią, potraktować tę ramkę tak też z podwyższeniem, ale takim delikatniejszym. I tu zdecydowanie ja sobie nakładam klej. Tu nie wchodzi w grę inna opcja, klej musi być. Będę się męczyć z tym przyklejaniem tych kosteczek, no ale już trudno. Pojechałam po całości, bo nie wiem dokładnie, w którym miejscu będę kleić i nie chcę potem, wiecie, co chwilkę. Tu mi zależy, żeby to tak, o, zobaczcie, w kilku miejscach. Tu chyba tak myślę sobie, czuję, że będę musiała poczekać, aż to trochę jednak chyba przyschnie. Chyba sobie wezmę ten mój szpikulec, bo zdecydowanie będzie trudniej tu, wiecie, co zrobić, nie ściągnąć te błonki.
jakoś dałam radę. Ale chyba nigdy więcej się nie skuszę na taką opcję. Przynajmniej nie na drewnie. No i na każdą teraz trochę kleju. No to na mus. Nie ufam żadnym piankom, słuchajcie, żadnym piankom, żadnym taśmom, choćby ktoś mi tutaj góry złota obiecywał. Nie ma takiej opcji. I teraz tak, ja już tu podkleję tego kwiatuszka, żeby to od spodu ładnie mi też szło. I znowu sobie przykleiłam do palca. No nie wierzę w to, słuchajcie, zaraz mnie tu coś trafi. Tylko nie nerwowałaś się, pamiętaj, spokój nas uratuje. Dobra. Zobaczcie. Tylko mi zależało właśnie, żeby to podbić troszeczkę. I ja sobie tak to przesunę w taki sposób, że jakby, wiecie, nie będzie widać, że będzie mi wychodził paseczek, tylko zasłonię ładnie to na tym niebieskim umieścimy. Tak, o. W taki sposób. Ładnie sobie sprawdzę, czy ten owal jest. Słuchajcie, bardzo ładnie wygląda to złocenie tym woskiem. Tam musi być ten kwiatuszek, ten pierwszy, żeby on ładnie się mi tam odbijał. A tu w drugą stronę pójdzie już ten. A ten pójdzie w dół. Ale widzicie, ja i tak muszę sobie klej na gorąco chyba rozgrzeć, żeby cokolwiek tu zdziałać. Bo nie będę tutaj czekać, aż mi to, wiecie co, ten klej, bo to wiadomo, że musi troszeczkę, o, w taki sposób, dobra. To, co teraz, zanim, wiecie, klej mi się rozgrzeje, zrobię sobie napis. Ja skorzystam z Dymo i z taśmy złotej, którą już sobie założyłam, żeby tutaj, wiecie, no wiadomo, nie marnować czasu. I napiszemy sobie ładnie. Mam nadzieję, że taki napis ładnie mi się tutaj sprawdzi. Ja sobie zawsze robię jedną przerwę i dopiero odcinam. Zostawiam sobie, tak wiecie, luzu trochę, żeby ewentualnie, mogłam też zostawić z przodu, żeby ewentualnie zrobić na przykład jakąś chorągiewkę, jak podejmę taką decyzję. Mamy napis tatusiowi. O, ładny, złoty napis. Myślę, że będzie tutaj fajnie pasować. Jedyną rzecz, jaką teraz muszę zrobić, to podkleić sobie to na papierze kraftowym. I to koniecznie. Tu jest też, słuchajcie, w związku z tym, że to też jest klej, to ja jednak tak, wiecie, mimo wszelkich zapewnień zdecydowanie polecam wzmocnienie sobie zawsze klejem introligatorskim. No i tu teraz ciachamy. Podbicie tego takim, wiecie, papierem jeszcze powoduje, że po prostu ten napis jest sztywniejszy, bo mimo, że te tasiemki są takie dosyć sztywne, zwłaszcza takie te oryginalne z Dymo, to wydaje mi się, że jednak podbicie to właśnie takim, wiecie, tym jeszcze papierem daje temu taki, taką, bardziej są stabilne, o, tak bym powiedziała. No i trochę sobie tutaj ten kraft tak opruszymy tuszem i mamy napis gotowy. A myślę, że klej się już tutaj powolutku rozgrzał. Ja sobie jeszcze nałożę pałeczkę, bo widzę, że mi się też skończyła. Znaczy jeszcze tam jest, ale... I teraz spójrzcie. Leci sobie jeden... O, jeszcze chyba nie do końca, ale już tak trochę. Leci sobie jeden bardziej w tym kierunku. Czyli wychylamy go. O, bo to takie jest, widzicie? Ta rameczka robi swoje. Tu ładnie te listeczki się... A ten drugi pójdzie w dół. I tak właśnie sobie teraz myślę, że może lepiej położyć jest to na ramce, bo na tej grafice to tak nie do końca zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę będziemy to odwracali. O. I nie chciałam robić tu jakichś takich, wiecie, cudów, wianków, wielkich dekoracji. Chciałam, żeby ta kartka była taka prosta, delikatna.
no ale też z pazurkiem, nie? Znaczy z pazurkiem, wiecie, taka, żeby też... Na razie sobie poprzykładamy te listeczki, posprawdzamy, gdzie one będą ładnie wyglądać. Jakoś sobie nie przytuszowałam. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował tego sposobu, tego efektu właśnie przytuszowania sobie troszeczkę elementów, to niech koniecznie sprawdzi. Zobaczycie, jak to fajnie potem się prezentuje. Dobra, zobaczymy, a może tu. Troszeczkę, bo ja sobie teraz chyba troszkę przytnę ten kwiatek od tych gałązek tu. I zobaczymy, czy on ładniej. I zrobimy go tak podwyższony na pianeczkach. Ok. Dobra. To może ja już tutaj, słuchajcie, spróbujemy ten listeczek sobie wsunąć. No i powiedzcie sami, karteczka, myślę, że fajna dla taty, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać ją na jakąś inną okazję. Czy dla mężczyzny na urodziny. A to jeszcze sobie tutaj myślę, tak spróbujemy go, jak ten kwiatuszek zamocujemy. To może jeszcze by go szło tak od spodu gdzieś, ale też nie chciałabym, żeby całkiem ten kwiat zasłonił. To może tu od spodu nie będzie to takie konieczne. Bierzemy sobie, słuchajcie, pinsetkę. Ciach. Może złapiemy za listeczki. Naleję sobie kleju trochę. Zobaczcie, nalałam sobie kleju. Chwileczkę zaczekam, aż ten klej lekko stężeje. Ja już to wiele razy pokazywałam, że w taki sposób też można bardzo fajnie stworzyć taką przestrzenność w pracy dzięki klejowi. Ok. Jak ona już sobie tak przytknęła się, to jeszcze tutaj taka cienka warstewka, tylko taka, żeby po prostu mi się tutaj kwiatuszek złapał i też tak trzeba z delikatnością, czyli też nie dociskam tego, tak wiecie, na chama tak mocno, ale bardzo delikatnie, żeby on złapał się, ale też żeby mnie nie spłaszczył tej mojej przestrzenności. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak byśmy to mieli. Ja jeszcze właśnie się zastanawiałam, czy tutaj te listki gdzieś nie wetknąć. Nie chcę wtykać, bo mi się złapie do tego kleju na gorąco, ale bałabym się, że może trochę za bardzo mi tutaj zgubi się ten kwiatek piękny, ale może tu, a może gdzieś tu. A może ten jest właśnie za ostry, może by ten bardziej zaokrąglony. O, ten by się tu może... Tu wiecie, nie o to, że ja chcę coś tu na chama, muszę wsuwać jakieś płatki, ale... Znaczy się listki, ale też czegoś mi tam właśnie tak brakuje. Delikatnie sobie to kleję i ładnie w tym kierunku przesuniemy. O, i on sobie tu spokojnie zaschnie. No, teraz taką czuję satysfakcję pełni. Dobra, napisik zrobiony, to wszystko przyklejone. Mogę lekko posprzątać. To sobie na chwilkę odkładamy. I zabierzemy się troszeczkę do pochlapania. Słuchajcie, jeszcze raz przypominam, to jest mojej produkcji farbka w kolorze Blue Gold, czyli taki złoto, takie starsze złoto przełamane.
może ze 2 kropelki, zobaczymy, bo te farby, ja mam akurat takie dosyć gęste mocno. Mianowicie, jeżeli za dużo tej wody daję, to one są takie mocno wodnite. Zresztą to chyba tak jak każda, z czym się tu ciągną te. Ale tym wystarczy niewiele tej wody, żeby one już zabrały ten swój taki... Widzicie to? Ja tak sobie myślę, że tu może nawet taka bardziej miedź by była fajniejsza. No, ale już teraz to też mam taki miedziany kolor. Ale z drugiej strony ten akurat odcień wydaje mi się, że ładnie pasuje do tego naszego lustrzanego papieru. Farba akwarelowa, akurat te, które ja uwielbiam i z których korzystam i które też sobie sama teraz robię, to są farby metalizowane, czyli one są takie, wiecie, z błyskiem. Nie chcę zbyt dużo, tak wiecie, ona jak teraz sobie wyschnie, to będzie taki piękny, miała mieniący się złoty odcień. Oczywiście nie kleiłam napisu, żeby farbka tego napisu nie ubrudziła, aczkolwiek akurat na wydruku z Dymo spokojnie dałoby to radę zetrzeć, ponieważ on jest taki lekko foliowy, więc nie byłoby z tym problemu. Karteczka tak wygląda i tutaj, słuchajcie, pięknie sobie wkomponujemy ten napisik. Mogłam zrobić tę przerwę tam trochę, żeby on wszedł mi bardziej wiecie, pod ten kwiatek, ale tu sobie też damy radę. Bardziej się zastanawiam, czy tutaj nie podbić tego na tym. Chociaż tu jest chyba jeszcze grubiej niż 3 mm. Zaraz to sprawdzimy, słuchajcie. Ciach. Zaraz zobaczymy, jak to położę. O nie, to musi być jeszcze jedna. Tutaj potrzebuję tylko takie, wiecie, wsparcie tego z jednej i z drugiej strony, bo na środku mi się fajnie oprze na tej mojej rameczce, więc myślę, że nie będzie problemu z tym. Jeszcze raz. O, teraz jest zacnie, słuchajcie, teraz to fajnie jest, ok. To jeszcze może by tutaj z drugiej strony taki pieci mały. To będzie zabawa, słuchajcie. Mały paseczek, który rozetnę na 2 mniejsze. I dziabniemy sobie to tu. Tej Scrapdweny akurat te taśmy też bardzo mocno łapią, ale one na przykład jak wiecie, mocniej się pociągnie, nie zrywają się z tą gąbeczką. No więc tutaj no. I wjeżdżamy sobie trochę pod płatek. Słuchajcie, to jeszcze by potrzebowało podbicia. No nie wierzę w to. Nic. Będzie wysoko. Ale tu chyba lepiej właśnie robić to na tasiemkach, a nie na kleju na gorąco, bo to by to było zbyt dużo. Nie wiem, czy by to fajnie wyglądało. Nie, powiem wam, średnie dla mnie te taśmy. Zobaczcie, one zrywają się razem z gąbeczką. Być może ja coś źle robię, ale dla mnie to nie dość, że trzeba się, wiecie, zawsze tak naszarpać z tym, to jak ja mam jeszcze tu się wkurzać, bo mi się to zrywa z gąbką, to chyba podziękujemy. Dobra, teraz powinno być ok. Już się zmęczyłam, słuchajcie. Ok. Jedziemy sobie pod kwiatuszek. I tu. Ładnie.
by się tam oparła fajnie. Ależ się ładnie mieni ta farba. Widzicie, ona już w niektórych miejscach, tu jeszcze troszeczkę jest mokra, ale normalnie już pozasychała i ładnie się mieni. Nie wiem, czy to w tym światełku będzie tak bardzo dobrze widać, bo ja muszę mieć zaciągnięte niestety rolety, bo po pierwsze też nie chcę, żeby tutaj mi panowie zaglądali do pracowni, a po drugie stoją rusztowania i takie cienie się dziwne rzucają przez okno i trudno je zniwelować, więc trzeba sobie jakoś tak, wiecie, radzić bez tego. O, farbka trochę przyschnęła. Nie wiem, czy nie będę tego żałować, bo wiecie, jak to jest. A, jeszcze sobie tutaj dochlapnę takimi większymi kropelkami, jak już przyschnęła, bo to jest takie bardziej gęste, to potem się zawsze coś popsuje. Ale nie popsułam nic, więc jest dobrze. Trochę mi się napis zbrudził, ale tak jak mówiłam, o super, bo to jest foliowe. Słuchajcie, prosta. Myślę, że jakby nie z jakąś bardzo skomplikowaną kartką, bo tak jak mówiłam, nawet jak nie macie takiej drewnianej rameczki, to możecie czy z wykrojnika rameczkę wyciąć sobie kilka razy, żeby ona była taka sztywniejsza, taka mocniejsza. Można sobie ją nawet wyembosować, żeby była taka, wiecie, ja zawsze mówię, taka tłusta, taka zacna. I pięknie napisik sobie tutaj za kwiatuszkami schowane. Słuchajcie, ta kolekcja ta kolekcja Alchemii bardzo fajnie tutaj zagrała, bo te kwiaty nie są, wiecie, takie mocno intensywne, jakieś bardzo kolorowe, piękne, stonowane, z tym papierem bardzo fajnie się zgrały i myślę, że taka będzie propozycja kartki dla tatusia. Mam nadzieję, kochani, że Wam się spodobała, że się zainspirujecie. Nawet jeżeli nie w ten sam sposób, to choćby mniej więcej sam pomysł takiej dekoracji czy ułożenia tego w swoich karteczkach wykorzystacie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze wspólne tworzenie. Cieszę się, że już mogłam tutaj film nagrać, bo już bardzo tęskniłam do tego, powiem Wam. No, tęskni człowiek za pracą, jak się ją lubi, oczywiście. I co? Wszystkim tatusiom zdrówka, radości, mnóstwo miłości od dzieciaczków i nie tylko. Każdego dnia pełnego radości, jak najmniej trosk, dużo sił i dużo takiej tatusiowej mocy. Życzę wszystkim tatusiom i tym, którzy z nami są. No i ściskamy też, których niestety już z nami nie ma. Ja o moim pamiętam ciągle, mimo że to już tyle lat, to w moim sercu zawsze jest i zawsze w Dzień Ojca pamiętam i odwiedzam. Zapalam lampkę, więc pamiętajmy dzisiaj o wszystkich tatusiach, a dla tych, którzy są z nami jeszcze, kochani, podziękujmy im bardzo mocno, przytulmy, powiedzmy, że ich kochamy i możemy podarować taką karteczkę. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za to wspólne tworzenie i zapraszam Was już do następnego tygodnia. Pozdrawiam, pa pa.